odwiedziłem Ksamil i zauważyłem, że zmienia się w tak szybkim tempie zarówno Ksamil, jak i Saranda, jak i w ogóle cała Albania, że w tamtym roku było też sporo apartamentowców, których nie widziałem, a w tym roku już są. Czy pamiętacie, jak nagrywałem w tamtym roku z tej platformy, to tylko był taki drewniany podest i nic więcej nie było, a teraz jakieś baldachimy doszły, leżaki, w ogóle ta plaża się rozbudowała. Wczoraj też spotkałem Polaka, Łukasza, pozdrawiam serdecznie. Z rodziną był już w tej chwili 7. raz w Albanii. No i mówił, że jeszcze 3-4 lata temu to tam w ogóle było pole i kampery parkowały, a teraz się zrobił kurort pierwsza klasa. No i to ogromny ten rozwój, też związany oczywiście z turystyką i z napływem, no przede wszystkim też Polaków, bo Chorwacja się zrobiła tak droga, że przypuszczam, że ten cały target ludzi, który jeździł do Chorwacji, teraz przyjeżdża do Albanii. Nawet zauważyłem w tamtym roku, to co jakiś czas tylko Polaka spotykałem, a w tej chwili to co trzecia, co czwarta para, czy tam rodzina, którą mijam, to rozmawia po polsku, więc powiem Wam, że progres jest bardzo, bardzo duży. Bardzo dużo rodzin wybrało w tym roku Albanię i myślę, że będą wracać, tak jak tutaj ten Łukasz z rodziną, który jest już 7. rok pod rząd w Albanii. Teraz wchodzę na jakiś lokalny bazarek tutaj przy porcie. Wstałem rano, chciałem zobaczyć, co tu ciekawego jest. Na razie widzę, że jakieś pomidory, owoce, ale tak liczyłem na to, że jakaś taka bardziej może egzotyka będzie. O, widzicie, very nice fruit cherry. Wszystko tutaj warzywno-owocowe jest. No ale nic, idę dalej, zobaczę, może tutaj coś ciekawego, jakąś perełkę ustrzelę. Jam figi in a raki, olive oil, piga bread. But is the raki oil or alcohol? Alcohol, yeah? Raki. No alcohol, no, in raki vinogron. Ah, vinogron, okay. Yes, in my home. Ah, okay, yes, great. Yes, it's super. Ah, not super. cold and not I will sugar. try. I will try for sure. It's very good and super. Yeah. And white red. White wine, yes? Yes, white red. Okay, and how is the price for and 600 lek. 600 lek, yeah? Yes, And for this? In Rakia, in 400 lek. 400 lek, okay. Very good. And my home, no in fabric. Yeah, it's local, yeah? Local dish. And a mute. Local drink. Yes, in a mute. Honey, yes, in a castano, granato, in mandarin cover. What is the price for yes, this? and a honey. Yeah? Yes. And honey, what is the price for honey? Yes, honey. Yeah. In a granat. Yeah. This is in a castano. But for this jam for honey. Jam, yes, jam. Yeah, jam. Honey, yes, this is and honey. What's the price? Yes, the price in 300 lek. And 500 lek, in 800 lek 1 kilo. Ah, 1 kilo, okay. Yes, 1 kilo and 2 kilo. 2 kilograms. Okay, and for this, what's the price? For in 300 lek, one. 300 lek, yeah? Yes, figgy. Okay. And a jam figgy, and 300, and 500, and 600. Okay, and this is for 500, yeah? 500 and 250 lek. Okay. I will recommend on my YouTube channel your mini shop, and I will encourage people to buy. Jeśli chcecie spróbować lokalnego wina, lokalnej raki, lokalnych dżemów, miodów, to stoi tutaj taka pani, z tego co się dowiedziałem, ma jednak chyba z lepszych produktów tutaj lokalnych na tym bazarku, więc zachęcam Was do kupowania. Ceny też nie są jakieś drogie. Tam na filmie było powiedziane, jakie są ceny, więc wszystko wiecie, jak jest. Przychodźcie, kupujcie i supportujcie tutaj lokalną społeczność.
Bazarek odwiedzony znajduje się tam w tle za mną. Ten bazarek jest umiejscowiony tutaj jak te koło w tym wesołym miasteczku obok Elvis Baru. Co możecie tam dostać na tym bazarze? No przede wszystkim warzywa, owoce i takie wyroby lokalne, własne wyroby tutaj Albańczyków typu, wiecie, rakija, wino z własnych winogron, miód, dżem i suszone figi, to na pewno. Do tego jakieś przyprawy, zioła i takie tego typu rzeczy. I na tym bazarku raczej nie nastawiajcie się na to, że dostaniecie jakieś fajne tutaj albańskie rękodzieło czy jakiś tam inny produkt. Generalnie tylko spożywka. Tutaj przechodząc, idąc z tego bazaru, natknąłem się na fajny mural, który znajduje się za mną. Zobaczcie. O. W Albanii za dużo murali nie widziałem, no ale nawet z takich małych murali człowiek się cieszy. Dalej tutaj z bazaru odbiłem z portu w górę, bo chciałbym zobaczyć jeszcze synagogę, która znajduje się tutaj nieopodal. No i idąc po drodze natknąłem się na taki zapach, który lubię, duszona cebulka. Nie spodziewałem się, że w Albanii będę mógł się natknąć na takie polskie, swojskie zapachy. Chodzę tutaj w taką uliczkę gwarną. Zobaczcie, jak co rano panowie siedzą, kawkę piją. W ogóle dla mnie to jest jakiś ewenement, że oni całymi dniami w różnym wieku mężczyźni siedzą po tych lokalnych knajpkach, barach i wiecznie coś tam sączą. Zastanawiam się też nad tym, kiedy oni mają czas na pracę, skoro całymi dniami przesiadują przy tej kawce, przy dobrym papierosku i takim zlatuje cały dzionek. Jakaś strasznie zawiła erudycja mi się uruchomiła, żeby powiedzieć na dzień dzionek. Takiego słowa to już nie używałem bardzo, bardzo dawno. Nawiązując do ich spędzania czasu przy kawie i papierosku, natknąłem się tutaj na taką uliczkę, gdzie jest niezły hazard. Panowie tutaj grają w jakieś kości, w jakieś domina, nie wiem co to jest, ale nie za bardzo chcieli, żeby ich tu nagrywać, więc uszanowałem to, nie nagrywałem. No ale też widzicie, znajdują kupę czasu, mają, dziś jest środek tygodnia, nie wiem, wtorek bodajże, a oni od rana grają tutaj sobie w gry hazardowe. W samym środku miasta znajduje się mała synagoga. Myślałem, że może trafię tutaj na jakiś ich tutaj obrządek, jakąś mszę, albo uda mi się z kimś tutaj porozmawiać, z jakimś tutaj ich tym przywódcą duchowym. Natomiast generalnie widziałem, że buty zostały pozostawiane, ale nikogo nie spotkałem, było w środku pusto. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj blok mieszkalny, a tutaj mamy... O. Kieruję się teraz w stronę synagogi, bo to dopiero jest mały przystanek tutaj w mojej podróży do Podmieścia. No ale wiecie, ja wiary nie zmieniam, wierzę w to co wierzę, natomiast jako taką ciekawostkę potraktowałem, żeby tutaj przyjść, zobaczyć, odwiedzić to miejsce, no bo generalnie 70% Albańczyków to są muzułmanie, tam chyba niewiele, około 30% to są katolicy, z tego co mnie pamięć nie myli. Więc chciałem zobaczyć, jak to tutaj u nich wygląda sprawa, jeśli chodzi o kult religijny. Tablicy przy synagodze możemy się dowiedzieć tutaj wymiary, jaka ta synagoga miała, że tak powiem, w latach swojej świetności. No i że powstała w V-VI wieku naszej ery i była pobudowana w stylu romańskim. Dużo było jakichś łuków, jakichś kół, kwadratów. Była w różnym takim tutaj geometrycznym stylu zrobiona. No i co? Była ozdobiona tutaj takimi mozaikami z jakimiś zwierzętami, z końmi, z jakimiś, nie wiem, gęśmi, z różnego rodzaju zwierzętami. Lwy były, widzę tutaj. No i była to
synagoga, która została ufundowana przez społeczność żydowską. Synagoga była tutaj takim miejscem spotkań społeczności żydowskiej, z miejscem kultu ich wiary i taką, że tak powiem, wyrażeniem swojej ekspresji. O, jeszcze pozdrowienia tutaj od policji widzę. Ale pięknie, pięknie. Nie dają za wygraną. No ale już co miałem powiedzieć, to powiedziałem. I tyle. Obok bazyliki synagogi znajduje się tutaj w samym centrum taki park, gdzie lokalna społeczność odpoczywa w cieniu. No bo powiem Wam, w lecie, przy takich temperaturach to generalnie jest to jak zbawienie, taki odpoczynek. Oh my god. Udało mi się nagrać takie stoisko z telefonami tutaj na wejściu do parku. Powiem Wam szczerze, że dla mnie to była nie lada atrakcja, bo zobaczyć telefony, które były u nas na topie 30 lat temu, no to już nie, to są jak dinozaury. Tak jakbym zobaczył dinozaura, to tak samo zobaczyłem te telefony, te wszystkie Nokia 1610, wszystko w oryginałach. Ja nie wiem, skąd oni to mają, bo wszystko z pudełkami w oryginalnych opakowaniach. Nie wiem, czy to gdzieś na boku to produkują, czy skąd oni to wzięli, ale fajnie to wyglądało. Ciekawa rzecz. Pokazując też dobre strony sarandy, należy też pokazać te gorsze, czyli co jakiś czas gdzieś tam widać dzieci żebrzące. Teraz tutaj widzieliście, pokazywałem Wam na ekranie po prawej stronie w parku, cała ich tutaj gromada siedzi, od kilkuletnich dzieciaków do takich już kilkunastoletnich. O matko, kochane, kurwa, nogę bym skręcił. Praca fotoreportera wcale nie jest taka łatwa. W parku, czy gdzieś na deptaku, na głównej alei tutaj w Sarandzie, czy tutaj wychodząc wiecie, wyjeżdżając tutaj z Albanii, to też widziałem na chodnikach leżą te dzieci. No jest to smutny widok, natomiast no nie wiem, coś tutaj powinni z tym zrobić. Zresztą tutaj oni mają, widziałem gdzieś tutaj przy porcie, to w ogóle jakąś całą swoją tutaj osadę, ale też wyjeżdżając z Sarandy do Blue Eye, to takie całe jakieś romskie miasteczko widziałem, takie dosyć mocno hardkorowe, ale generalnie nie wiem, czy są niebezpieczni, czy nie. Podchodzą, money, powiesz, że nie, no money, czy coś, no to odbijają, nie są jak coś tam super natrętni, a jak jest któryś z tych dzieciaków jakiś taki mniej miły, no to ci tam jakąś tam minę, język czy coś tam pokaże, ale to na tym się kończy, nie ma tu jakiejś takiej agresji, ale są, spotkać ich tutaj można, więc no też pokazując plusy, to też trzeba pokazać też te gorsze strony tego miasteczka. Tutaj spacerując po mieście, staram się znaleźć, gdzieś tutaj niedaleko powinna być statua Hillary Clinton, która jest tutaj bardzo mocno szanowana i uwielbiana przez Albańczyków. Podobno Hillary namierzona, trochę w takim miejscu średnio dostępnym. Mapy trochę gubiły drogę, ale jest panienka na cokole. Chyba ta miłość była trochę przez łzy. Szorstka miłość, bo umiejscowili ją w takim miejscu, że będąc, że tak powiem, Hillary Clinton, nie chciałbym stać w takim ogródku, gdzieś na uboczu, przy rozdeptanej gliniastej drodze, gdzie generalnie z żadnej strony ją nie widać i ciężko się do niej dostać. No i mówię, to wygląda jak taki ogródek, gdzie psy przychodzą i się załatwiają swoje potrzeby. No. Zobaczcie, jaka klimatyczna miejscówka. Ma wiele takich ukrytych zakamarków, klimatycznych knajpek, restauracji, więc chodźcie po mieście, eksplorujcie, bo naprawdę można się natknąć na takie perełki jak ta. Zobaczcie, jaka fajna w cieniu knajpa, jest jak zbawienie w lato.
Spójrzcie na ten balkon za mną z tyłu. Z daleka wygląda jak prawdziwy balkon, a jest to jednak złudzenie optyczne. Jest to namalowany balkon na potrzeby tej restauracji. Zaraz Wam powiem dokładnie, jak ta knajpa się nazywa. Lemon Tree ta knajpa. Zaraz siądę, coś się napiję, może jakąś kawę, coś zimnego i sprawdzimy tutaj, jak wychodzi cenowo. W Lemon Tree rano generalnie serwują śniadania, bo jest tutaj na górze hotel i teraz goście hotelowi schodzą tutaj na jedzenie, więc na spokojnie, żeby się kawę napić, trafiłem tutaj do baru naprzeciwko. Nie wiem, jak on się nazywa, ale tutaj widać lokalna społeczność jest, więc kawa na pewno będzie dobra. Tu już pani nam kawkę robi i za chwilę tutaj usiądę przy stoliku i się napiję. W tej knajpce naprzeciwko Lemon Tree, tej lokalnej, co Wam pokazywałem, polecam Wam kawę. Genialna kawa za jakieś około 200 leków, ale świetnie zrobiona. Amerykana robi dużą robotę. Po wypitej kawie mam więcej energii, idę w stronę portu, bo chciałbym odwiedzić jeszcze tutaj ten kościół katolicki, zobaczyć, jak wygląda. Byłem już w meczecie, byłem już tutaj w synagodze tej żydowskiej, w tych ruinach, a teraz podążam do kościoła katolickiego, a przy okazji zobaczę tutaj dookoła, jak wygląda okolica. Z jednej strony też niepokojąca jest ta kwestia, że tego spania i żebrania tych matek z dziećmi i dzieci tutaj żebrając na ulicach, a druga sprawa, która też taka mnie zastanawia, jest to ta znieczulica ludzi, którzy traktują to jako normalny widok dnia codziennego i mijają tych ludzi bez żadnych emocji. To też trochę zastanawia, jak żyjemy w dzisiejszych czasach. Też zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem jakiś, wiecie, urwany z choinki, że nagle zobaczyłem ludzi żebrzących na ulicy i się drapię po głowie, ale że tak powiem, dążyłbym do tego, żeby rozwiązać ten problem, bo dawanie pieniędzy im tylko im zaszkodzi, ponieważ będą wiecznie tkwili w tym miejscu, gdzie są. Natomiast znowuż nie dawanie im żadnych pieniędzy pogłębia tylko tą biedę, w której żyją. Musi być jakieś trzecie wyjście, trzecie rozwiązanie z tej sytuacji. Idąc deptakiem, tutaj też dużo jest takich różnych wycieczkowych statków zaparkowanych. Zaraz pójdę, zobaczę, dowiem się, ile to kosztuje, ile trwa taki rejs. O, już nawet ten statek piratów z Karaibów czeka na wypłynięcie. Tutaj widzę taką małą łódką, taką motoróweczką, nie wiem czy będzie widać. Kosztuje 20 euro, pewnie za osobę. A tutaj nie wiem, o, jest jakieś stoisko, zaraz będziemy wiedzieć. Hello, how much does it cost, this trip? 25 euro. It's 5 hours. Per person, yeah? Per person, yeah. Yeah. 5 hours and 40 minutes trip. We're going to 3 beaches. Then And what beaches? Kakoma Beach or something? yes, Kakome Beach and Kroros.
cruiser. This is for photo. Okay. You can stay 30 minutes here and 3 hours here. Okay. And about what time does this trip start? Start now, 10, 10:30. 10 and 7. 5. And 5 o'clock, yeah? Yes. Okay. Okay, I will, can go maybe I and- will try. Thank you. Man. Thank you very much, bye. Tak jak widzicie, każdą wycieczkę mniej więcej kupicie za 20-25 euro od osoby. Odwiedzacie 3 plaże, na każdej plaży pewnie po 30-40 minut jakieś tam kompanie i inne zabawy w wodzie i ta wycieczka trwa 4-5 godzin. Odwiedzacie 3 plaże. No i to tyle. Nie wiem, czy ten kościół jest na chodzie. W tamtym roku chyba był, bo taki wygląda, jakby był w remoncie. Nie wiem za bardzo, o co tu chodzi, ale na dole tutaj tej świątyni są okna z myszką Miki, z kaczorem Donaldem. Jakiś to albo jakiś wesoły kościół, albo tutaj jakiś inny, że tak powiem, przybytek się mieści na dole, a kościół jest dopiero na górze. Wejdziemy, zaraz to sprawdzimy. No chyba, że jakieś, nie wiem, może są msze dla dzieci na dole i to tak bardziej frontem to do dziecka jest. No, dziwnie to wygląda jakoś. Jestem już tutaj na dziedzińcu kościoła. O, tak wygląda kościół. O, tutaj miły pan mnie wpuścił do środka, do kościoła. Zobaczcie, jak to ładnie jest zdobione, jak to wygląda fajnie. Jest to kościół ortodoksów. Z tego, co tutaj zdążyłem się dowiedzieć, u człowieka, który tutaj pilnuje tego kościoła. Nie mogę mówić za głośno, bo no też nie chcę być tutaj jakiś taki nieuprzejmy. Tam w oddali jest ten człowiek, który mnie tu wpuścił i który pilnuje. Tutaj z szacunku do tej wiary zapala świeczkę. Trzeba wrzucić jakąś opłatę tutaj na kościół ten ortodoksyjny i zapala się świeczkę. Nie wiem, czy to jest ku czci zmarłych, czy z szacunku do ludzi, którzy tutaj się modlą. W każdym razie tak wypadało zrobić. Bardzo miły tutaj pan pilnuje tego kościoła. Na wszystko mi przytakiwał, więc ciężko mi powiedzieć, w jakiej intencji się zapala te światełko i wbija tą świeczkę, ale na pewno nie w złej, więc tradycja została uszanowana. Maybe someday. Yeah. Thank you very much, my friend. Yeah. Spotkałem starego znajomego Albańczyka tutaj z okolicy, którego spotkałem kilka dni temu na deptaku. Spaceruje tutaj z dzieckiem. Młody, wesoły człowiek. Fajnie. No, jest to generalnie dosyć mała społeczność. Jak kogoś poznasz, to na pewno gdzieś tam go po drodze w ciągu kilku dni spotkasz, bo niedużo tutaj ludzi mieszka. Z tego co wiem, to 25 000 osób to mieszka tak w ciągu roku, natomiast jak jest sezon,
to tu jest chyba ze 125 000 ludzi, bo dosyć gwarno i tłoczno jest w sezonie. No jestem po 2-3 godzinach zwiedzania. Wszystko co chciałem dzisiaj to odwiedziłem. Został mi tylko jeszcze jeden punkt do odhaczenia. Muszę cofnąć się tutaj na bazarek, ale i tak tam mam w okolicy samochód zaparkowany, więc muszę koło tego bazarku przejść. A poza tym chciałem spróbować tutaj tych produktów u tej pani, bo obiecałem jej, że na powrocie wpadnę do niej i kupię. A jak coś obiecuję, to słowa dotrzymuję. Dzisiaj jeszcze mój plan dnia wygląda tak, że chciałbym teraz pojechać na jakąś nową plażę, zrobić jakieś ujęcia z drona, chwilę odpocząć i wieczorem chciałbym pojechać do zamku Le Coursier, który znajduje się tam na górze Sarandy i chciałbym obejrzeć występ zespołu Zeri i Bilbili z Sarandy, których to poznałem będąc w tamtym roku w Albanii i też zamieszczałem kawałek ich piosenki, kawałek ich występu na vlogach z tamtego roku. Natomiast z tego co wiem, grali wczoraj w Ksamilu, robili występy, zaczęli sezon, a dzisiaj są w Sarandzie, bo się z nimi tutaj kontaktowałem wczoraj i obiecałem, że dzisiaj wpadnę, nagram coś, może uda się jeszcze, jak znajdą czas, chwilę pogadać, przywitać no i tyle. I chciałbym zrobić materiał tutaj z nimi, bo bardzo mnie tutaj interesuje i ten zespół, i interesują mnie występy tego lokalnego zespołu z Sarandy. Chyba naprawdę czas na odpoczynek, bo powiem Wam, że 2-3 godziny w tym słońcu to ja już nie wiem sam, czy nie mówię w kółko tego samego, albo nie powtarzam się po 2-3 razy. Muszę to jakoś kontrolować, ale chyba czaszka się chyba zgrzała delikatnie. Gdyby nie było, że jestem gołosłowny, wina, oliwy, miody i suszone figi zakupione. Za to wszystko wydałem, powiem Wam tak, 1,5 litrowa oliwa, wino nie wiem ile tutaj jest, chyba z litr. Dostałem gratis liść laurowy, chyba 3 miody zakupiłem. Jeszcze suszone figi i za wszystko zapłaciłem 2500 leków. Więc cena taka dosyć uczciwa za to wszystko. No i druga sprawa, że lokalne produkty. No, to nie jest masówka z jakichś sieci sklepów. Więc myślę, że będzie warto. Jeszcze tylko kupię czereśnie i wszystko. Czereśnie tutaj są piękne, w dobrej cenie, 12 zł za kilo. Nie wiem jak w Polsce, ale wydaje mi się, że ze 3 razy więcej kosztują czereśnie u nas. Witam się z Wami tutaj ponownie z zamku Le Coursier. Jestem na szczycie tej góry, na której stoi ten zamek. Za chwilę podejdę, zobaczę jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ten koncert, o ten show, co Zeri i Bilbili miało robić. Z plaży dzisiaj nic nie nagrywałem, dlatego że trafiłem na plażę tą Lukowę, na której byłem 2 dni temu. Dlatego że wysiadł mi internet w międzyczasie i nie miałem jak dojechać do nowej plaży i nie działała nawigacja. Muszę też sprawdzić, bo nie wiem jak to się stało, że kupiłem kartę za 100 zł, 34 GB i całą kartę zjadło mi w 5 dni. Idę teraz zobaczyć na zamek i za chwilę Wam przekażę tutaj relację. A zanim jeszcze opuszczę tutaj ten pagórek i pójdę do zamku, zobaczę jaka panorama jest za mną i ten zachód słońca taki przypomina amerykański zachód słońca jak z jakichś westernów. Bayame, bayame, hayde cane, hayde, hayde, muy bayame.
tutaj chciałem pójść na tył tutaj tego, jeszcze bardziej na tył tego zamku, bo już na tyle to ja już jestem, tylko chciałem pójść jeszcze tutaj z drugiej strony zobaczyć. Zaraz wam pokażę, jak tu wszystko wygląda za chwilę. Mój ulubiony zespół sarandy folkowy serii Billy Saranda właśnie skończyli występ. O, jest tutaj najważniejszy człowiek z tej tutaj orkiestry. No problem. Moi ulubieńcy sarandy. Agron, artist agron. Yes, this is the big artista. Big folk artista Albanian master. Também não te confiança. Se não sei que eu chegar, o mal é que me boga. Bom da pego, eu se amora. É que o mal é que me boga. Bom da pego, eu se amora. Já matani via via, antes que sova, antes que via. Antes de me te teria, eu sou Shipia, Jamatari via via, Anskosova, Anshipia, Resizim Chitelia, Osamade, Anshipia. Rogăciunea pe și plăcă, apățele prin zi, de unde s-a părneade, vom și banda, e tine banda, de unde s-a părneade, vom și banda, e tine banda. Jamatani via via, Anskosova, Anshipia, Resizim Chitelia, Osamade, Anshipia, Jamatani via via, Anskosova, Anshipia, Resizim Chitelia, Osamade, Anshipia. Rogăți mare părșitii, la părțina-i drilizii, Eulisa măreadă, făcuți banda, e trini bandă. Eulisa măreadă, făcuți banda, e trini bandă. Jamatani via via, Anskosova, Anshipia, Resizim Chitelia, Osamade, Anshipia, Jamatani via via, Anskosova, Anshipia, Resizim Chitelia, Osamade, Anshipia.